Christe! Pozdrawiam Was z tego samego miejsca, w którym w 1976 roku Josip Broz Tito otworzył linię kolejową łączącą Belgrad z moim miastem rodzinnym Barem. Kolej, która dzięki pracy mojego dziadka dała mojej rodzinie mieszkanie. Kolej, bez której nie wyobrażam sobie siebie. W jakim stanie są dziś czarnogórskie koleje? Czy warto nimi podróżować? Dowiecie się w tym odcinku. Idemo! Jeżeli oglądacie mój kanał już jakiś czas, na pewno zauważyliście, że jestem wielkim miłośnikiem kolei. Gdziekolwiek można dojechać pociągiem, to staram się go wybrać. Może to jest z powodu tego, że jestem dziwny, albo że nie mogę prowadzić z powodu mojego albinizmu. Ale tak szczerze, myślę, że głównym winnym za moją miłość do kolei jest mój świętej pamięci dziadek. Mój dziadek Radosław Raku Krivokapeć poświęcił swoje życie kolejom. Studiował transport w Belgradzie, potem pracował na różnych stacjach w Nikšiću i okolicach, a jak się okazał świetnym i odpowiedzialnym pracownikiem, zaproponowano mu posadę szefa stacji w Barze na początku lat 60. Wtedy przeprowadził się ze swoją rodziną, w tym moim ojcem, do Baru. To może dla Was wygląda jak zwykła stacja, ale w latach 60. i 70. moja rodzina tu miała swoje mieszkanie. Dokładnie na piętrze. Jako szef stacji wykonywał pracę tak dobrze, że w nagrodę dostał mieszkanie w centrum Baru, jak i różne wyróżnienia, w tym za najlepszą stację w Jugosławii. Po tym dostał ostatni awans na dyrektora transportu kolejowego w Republice Czarnogóry, wtedy częścią Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Tu skończył swoją karierę, a chyba tą miłość do kolei przekazał mnie. W dalszej części filmiku będę testował kolei i nie martwcie się, będzie dużo pięknych widoków. A może na początek opowiem Wam o sieci kolejowej w Czarnogórze. Choć Czarnogóra ma jedną z najmniejszych sieci kolejowych w Europie, to jest wyjątkowa w wielu aspektach. Liczy około 250 km torów, z których 225 jest zelektryfikowanych. Tu znajdziemy ponad 100 tuneli i mostów, m.in. najwyższy most w Europie. Sieć składa się z 3 linii. Pierwsza prowadzi z Baru do granicy z Serbią, a następnie do Belgradu. Druga z Podgorycy do Nikšića, a trzecia z Podgorycy do granicy z Albanią i dalej do Szkodry. Jednak tylko 2 pierwsze linie obsługują zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Natomiast linia do Albanii wykorzystywana jest wyłącznie do transportu towarów. Historia kolei na terytorium dzisiejszej Czarnogóry zaczyna się dokładnie tutaj, kiedy w 1901 roku otworzono kolej Gabela Zelenika, a jedna z najważniejszych stacji była dokładnie tutaj, w Herceg-Nowy. Tą wąską torową kolej zbudowały Austro-Węgry, ale niestety w 1968 roku linia Gabela Zelenika została zlikwidowana. Ale tak faktycznie pierwszy pociąg w niepodległym księstwie Czarnogóry wyjechał z Baru do Virpazaru w 1908 roku, a pociąg miał nawet własną nazwę Ciro. Był tak wolny, że niektórzy Czarnogórcy ścigali się z nim i nawet wygrywali. Kolej była wielkim osiągnięciem, bo musiała przejechać przez górę Sutorman, aby połączyć port w Barze z jeziorem Szkoderskim. Jednak linie Gabela Zelenika i Bar Virpazar były wąskotorowe, a więc jak po II wojnie światowej nowa komunistyczna Jugosławia zaczęła się modernizować, było trzeba otworzyć kolej według najnowocześniejszych standardów. Stąd zaczęła się mowa o połączeniu stolicy Jugosławii Belgradu z najbliższym portem, który okazał się być Barem. Linia Belgrad-Bar była największym i najdroższym projektem w byłej Jugosławii. Co ciekawe, projekt budził bardzo dużo kontrowersji, bo bogatsze republiki jak Chorwacja albo Słowenia były przeciwko wydawaniu tyle pieniędzy.
Projekt kosztował aż 450 milionów dolarów, czyli w dzisiejszych czasach byłoby ponad 2 miliardy. Linię Belgrad-Bar budowano w kilku odcinkach. Najłatwiejsze otworzono już w latach 50. lub 60. Najtrudniejszy odcinek Użyce-Podgoryca, przebiegający przez Góry Dinarskie, otwarto najpóźniej. To właśnie ten fragment spowodował opóźnienie w oddaniu kolei. Zamiast w 1972 roku, cała trasa została uruchomiona dopiero w czerwcu 1976 roku. A tak szczerze nie dziwię się, że zajęło im to tyle czasu, bo naprawdę był to kolosalny projekt. Trzeba było zbudować kolej przez niesamowicie górzyste i niesprzyjające tereny. Ponad 70 różnych firm z całej Jugosławii było zaangażowanych w budowę trasy Belgrad-Bar, podobnie jak 240 młodzieżowych brygad robotniczych. Najczęściej używano nowoczesnego sprzętu, ale niektóre odcinki zostały zbudowane siłą ludzkich rąk albo dzięki niesamowitej odwadze robotników. Niestety podczas budowy kolei Belgrad-Bar zginęło ponad 100 robotników. Kolejnym ważnym odcinkiem sieci kolejowej jest linia Podgoryca-Nikšić. Kolej Podgoryca-Nikšić została otwarta w 1965 roku, ale wtedy jeszcze nie była elektryfikowana. Co ciekawe, kiedyś kolej nie kończyła tu biegu, bo jechała aż do Bośni. Ale niestety w 1976 roku kolej została zawieszona. Istnieją plany ją odnowić, ale zobaczymy. W czasach byłej Jugosławii odcinek Podgoryca-Nikšić był bardzo ważny dla gospodarki Republiki Czarnogóry, ponieważ łączył dwa największe miasta, a także najważniejsze fabryki. Jednak w latach 90., podobnie jak reszta sieci kolejowej, linia ta nie była utrzymywana. Wstrzymano przewozy pasażerskie, a towarowe zostały ograniczone. Dzisiejsza kolej została wyremontowana w 2012 roku. I co najważniejsze, zelektryfikowana. Teraz jest to najnowocześniejszy odcinek w Czarnogórze z nowymi pociągami i infrastrukturą, a krajobrazy, przez które przebiega, też nie są źle, prawda? No to można powiedzieć, że mój dziadek pracował w złotym okresie kolei, kiedy do Belgradu pociąg jechał niecałe 7,5 godziny, a nawet były pociągi z Baru do Malmo. A dzisiaj niestety do Belgradu pociąg według rozkładu jazdy jedzie 12 godzin, jeżeli macie szczęście. Jest tak często opóźniony, że istnieją legendy o tym pociągu. Czasami ludzie podróżowali aż do 32 godzin. Planuje się całkowity remont kolei od Baru do Podgorycy. Unia Europejska nawet dała duże pieniądze, ale projekt jeszcze nie jest gotowy, a miał być. Ach, te Bałkany. Będzie dobrze, będzie dobrze. I tak, moi drodzy, to koniec pierwszej części mojej serii o kolejach czarnogórskich. Zasubskrybujcie, jeżeli nie chcecie przegapić następnej części, w której pojedziemy na przygodę pociągiem po czarnogórskim odcinku legendarnej trasy Belgrad-Bar. Widzimy się!